w ogóle samoloty, które posiadamy, to posiadamy łącznie 8 egzemplarzy różnego rodzaju samolotów, plus 1 śmigłowiec. W okresie II wojny światowej był taki popularny amerykański samolot transportowy DC-3, Douglas DC-3, zwany potocznie Dakotą, udostępniona w ramach programu wysyłania sprzętu wojskowego Związkowi Radzieckiemu przez Stany Zjednoczone i Rosjanie wykorzystywali samoloty typu Dakota, ba nawet zostali wyposażeni w licencję na produkcję tego samolotu i samolot ten był produkowany w Związku Radzieckim jako Li-2. Na bazie doświadczeń tegoż Li-2 konstruowano samolot, który znajduje się za nami. Samolot Il-14 powstał w wielu wersjach. W Polsce występowały tylko dwie z nich, czyli wersja T i wersja P. Jest to konstrukcja z początku lat 50. i wersja T była użytkowana w Polsce jako T, czyli transportowa, czyli służąca do przewozu różnego rodzaju zaopatrzenia, wyposażenia wojskowego. Ona miała w Polsce jeszcze drugie zastosowanie, czyli samoloty te były wykorzystywane do przewożenia jednostek powietrzno-desantowych, prawda? Czyli z tego samolotu odbywały się również skoki. Skoki odbywały się przez drzwi, przez które się do niego obecnie wchodzi, jeśli idzie tam na górę, prawda, dla zwiedzających. W Polsce była dostępna również druga wersja P, która była użytkowana w lotnictwie cywilnym. Wtedy samolot w środku miał w środku tam w kabinie fotele pasażerskie, tak jak w normalnym pasażerskim samolocie. I wówczas mógł zabrać czy przewozić pasażerów na liniach krajowych czy międzynarodowych. I wersja P była użytkowana mniej więcej do połowy lat 70., bodajże do 1976 roku. Zarówno w wersji tej pasażerskiej w liniach lotniczych LOT i była też używana wersja T cywilnie i na przykład można nią było na przykład wozić truskawki do Szwecji, prawda, w okresie PRL na przykład były wożone tymi samolotami. Polska nie dostała od Związku Radzieckiego wersji D tego samolotu, czyli desantowej, przeznaczonej w ogóle do skoków spadochronowych, tylko mieliśmy wersję T. To wersja T w Polsce służyła również do skoków spadochronowych. Nasz egzemplarz służył do końca lat 80. mniej więcej. Na początku lat 90. doleciał na słynne lotnisko w Radomiu o własnych siłach, gdzie został zdemontowany i przewieziony do Muzeum Orła Białego, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. No i przede wszystkim samolot ten, trzeba wspomnieć o tym, że nie posiada hermetyzowanej kabiny, czyli jak stoimy na lotnisku, to jest gorąco, jak lecimy w powietrzu, to jest zimno. Skoczkowie spadochronowi nie bardzo kochali skakać z tych samolotów, dlatego że generalnie skacze się z boku. Czyli jak popatrzymy sobie tutaj na te schody, które są za mną, które tam prowadzą do góry, to jeśli samolot leci z dużą prędkością, to mamy coś takiego jak pęd powietrza. I teraz opuszczamy samolot i zderzamy się ze ścianą powietrza i co się dzieje? Trochę nas rzuca, nazwijmy to w ten sposób, i istniało ryzyko, że zawsze może nas pęd powietrza wrzucić na kadłub albo na tylny statecznik, który tam wystaje tak, nazwijmy to niebezpiecznie. Dlatego były wypadki na tym samolocie, jeśli idzie o skoczków, i było takie powiedzenie w Wojsku Polskim, że lepsza kiła niż skok z iła, prawda? Bo mogło się to kiepsko skończyć. Bo tu trzeba jeszcze wspomnieć, że teraz tak, jest to konstrukcja radziecka, czy niejakiego Iliuszyna, biura konstrukcyjnego, bo w Rosji były takie biura konstrukcyjne i one ze sobą konkurowały, czyli lotniczych biur to mamy tam kilka, czyli Iliuszyn, Tupolew, ten jak się nazywa Mikojan i Gurjewicz, Jakowlew, Antonow, prawda, były te różnego rodzaju biura konstrukcyjne. Tu mamy biuro konstrukcyjne Iliuszyna, projekt radziecki, trochę skopiowany z amerykańskiego, wyprodukowany w Niemczech Wschodnich, prawda? Czyli wszystkie kraje, o których mówimy, nie istnieją. Za mną znajduje się nasz najstarszy samolot odrzutowy, czyli Jak-23. Jak-23 to jest wczesna radziecka konstrukcja, jeśli idzie o samolot odrzutowy. Pierwszy prototyp, o ile dobrze pamiętam, oblatano w 1948 roku. I samolot ten powstający w biurze konstrukcyjnym Jakowlewa miał konkurenta w postaci MiG-15.
który konkurencyjnie rozwijało biuro projektowe Mikojana Jagóriewicza. Natomiast władze radzieckie przyjęły do produkcji jako pierwszego Jak-23 ze względu na to, że ten samolot miał bardziej klasyczną konstrukcję, prawda? Bo nie wiadomo było, czy ten MiG-15 będzie, nazwijmy to, skutecznie latał ze względu na wiele nowości, które tam wprowadził Mikojan Jagóriewicz. W tym samolocie zastosowano przede wszystkim klasyczny układ, jeśli idzie o samolot, czyli mamy tutaj proste skrzydła, silnik zamocowany pod kadłubem. Pilot tego samolotu siedzi mniej więcej w tej części, nazwijmy to, tylnej tego samolotu. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że na przykład posiadają brytyjski silnik Rolls-Royce. Przychodzą do nas weterani, na przykład ja na takim latałem, albo ja taki naprawiałem, albo na jednym na przykład z tych eksponatów jest wydrapane, że był taki pan mechanik już starszy wiekiem. I on mówi, o, mój samolot, prawda? I ten i mówi, o, tutaj pod skrzydłem jest wydrapane imię mojej żony. Polska jako kraj bloku wschodniego po II wojnie światowej musiała się zaopatrywać w sprzęt tak zwanego Układu Warszawskiego, prawda? Czyli nie mogliśmy kupować samolotów z zachodu, musieliśmy mieć samoloty ze wschodu, prawda? Więc albo rozwiązania były dwa, czyli albo można było te samoloty samemu projektować, ale to koszty, projekty, nakłady itd., albo można było te samoloty przyjmować z innych krajów, prawda? Czyli głównym projektantem, który ułożył na te wszystkie konstrukcje, był Związek Radziecki, prawda? Więc kupowało się samoloty ze Związku Radzieckiego. Jeśli była szansa, bo czasem były takie sytuacje, czyli tak jest na przykład z MiG-ami 15 czy MiG-ami 17, to jeśli dostrzeżono potencjał do produkcji tego samolotu na przykład w Polsce, to otwierano zakład, który to był w stanie produkować w Polsce. Czyli na przykład WSK Mielec robiło MiG-i 15 i MiG-i 17. I MiG-15 początkowo nie zyskiwał szerszego uznania u władz decydentów radzieckich, ze względu na to, że konstrukcja Mikojana Jagóriewicza miała kilka rozwiązań, które zastosowano po raz pierwszy w Związku Radzieckim. Przede wszystkim pierwszy raz zamocowano centralnie silnik odrzutowy. Czyli silnik odrzutowy mamy centralnie w kadłubie. Nie jest podwieszony pod samolot, pod skrzydłami, tylko mamy centralnie w kadłubie zamocowany silnik odrzutowy. Druga rzecz, pilot siedzi z przodu tej maszyny i tutaj u góry mamy kokpit, prawda, który możemy sobie zobaczyć. No i zastosowano jeszcze jedno rozwiązanie, czyli skośne skrzydła, czyli jak sobie zwrócimy uwagę, w Jaku mamy skrzydła proste, a tutaj mamy takie przesunięte trochę ku tyłowi. No i zastosowano półskrupową konstrukcję kadłuba. Kiedyś się robiło na stelażu, na początku były samoloty na stelażu powlekane płótnem, później były samoloty na stelażu powleganym blachą różnego typu, na przykład falistą, a później pojawiła się konstrukcja skrupowa i półskrupowa. Tutaj mamy półskrupową, czyli jest taki jakby szkielet z elementami nośnymi. Na tym jest taka skrupa, czyli jest nazwijmy to, te zewnętrzne części do tego są mniej więcej domocowane. No jako myśliwiec okazało się, że jak oblatano ten samolot, to okazał się o wiele lepszy od konstrukcji Jaka. Więc na przykład konstrukcję Jaka-23 wycofano z armii Związku Radzieckiego, z lotnictwa. Przekazywano do Polski, trafił do Mozambiku, prawda, tam jeszcze gdzieś indziej. Natomiast podstawowym samolotem, którego liczniej, nazwijmy to, produkowano, podstawowym stał się MiG-15 ze względu właśnie na te większe osiągi. On już się zbliżał do prędkości dźwięku i w locie nurkowym już nawet był w stanie przekroczyć, bo Jak-23, jak zbliżał się do prędkości dźwięku, to się rozpadał, nazwijmy to w ten sposób, bo nie wytrzymywał oporów. Te MiG-15 oczywiście one w Polsce się wtedy nazywały LIM, prawda, czyli licencyjny myśliwiec. To jest, czyli kupowano licencję od Związku Radzieckiego na produkcję tych LIM-ów i one były wtedy produkowane w Polsce. Tak samo kupowano licencję na produkcję silników, czyli na przykład silnik do MiG-15 był radziecki, to już nie pamiętam jak się nazywał, ale polski był LIS-2 na przykład i to był licencyjny silnik 2, prawda, i on był wstawiany do różnych dziwnych rzeczy, czyli na przykład do samolotu typu MiG,
ale mógł na przykład napędzać nasz okręt. Tam był silnik odrzutowy z MIGa do napędzania turbiny gazowej, prawda? Na przykład S2 Sopka była wyposażona w silnik od MIGa, też tam jest silnik tego typu. Co można robić silnikiem odrzutowym starym w Związku Radzieckim albo w Rosji? Odśnieżać. Zakładamy na ciężarówkę silnik odrzutowy i mamy odśnieżarkę. Za mną mamy MIGa 17. MiG 17, czyli następca MIGa 15, posiadał tak samo jak MiG 15 uzbrojenie, czyli przykładowo w tym egzemplarzu mamy tutaj widoczne na pierwszy rzut oka działko kaliber 23 mm. Były montowane działka NR i NS w tych samolotach. Widzimy z przodu wloty powietrza, pod skrzydłem widzimy tutaj zamocowany, podwieszany zbiornik na paliwo lotnicze. Zamiast zbiornika na paliwo lotnicze można było założyć też bombę, na przykład 250 kg można było sobie założyć. Skąd w ogóle trafiają samoloty na przykład do naszego muzeum? Skąd one się wzięły na naszym placu? Przede wszystkim samoloty te przekazywało wojsko, czyli Ministerstwo Obrony Narodowej przed 1989 rokiem, czyli poszczególne jednostki wojskowe spisywały ze stanu taki eksponat, czy też taki egzemplarz, zanim stał się eksponatem. I wtedy taki egzemplarz trafiał tutaj do nas do muzeum. Później, były jeszcze takie sytuacje, że na przykład można było pozyskać eksponat z pomnika. Czyli dawno temu, w latach 80. i trochę wcześniej też, ustawiano na przykład taki radziecki czołg, stał sobie na postumencie, prawda, w Skarżysku stał jeden czołg i stał też samolot, też na postumencie. Mamy tutaj samolot TS-8 Bies, który przekazała nam wspólnota mieszkaniowa. No, obecnie mamy Agencję Mienia Wojskowego, można tam pisać o eksponaty, które tam schodzą ze stanu, natomiast no, jeśli idzie o ich pozyskiwanie, no to trzeba się ustawić w długiej kolejce i czasem ewentualnie uda się coś pozyskać albo i nie. I turyści oczywiście notorycznie, mimo zakazu, wchodzą na eksponaty. Chodzą również po naszych aluminiowych samolotach. Można spotkać wielokrotnie turystę, który wkłada na nasz samolot na przykład dziecko. Dziecko wtedy ma ładne zdjęcie na skrzydle samolotu. Tylko że samolot jest z aluminium. Aluminium potrafi się wgiąć. Także turysta, później się mówi takiemu turyście, żeby dziecko ściągnął z samolotu. Pracownik odchodzi od samolotu. Tylko zejdzie, prawda, z widoku, w związku z tym dziecko wraca na samolot razem z dorosłym, chodzą po aluminiowym skrzydle, oczywiście otwierają wszystkie możliwe klapki w samolotach, wszystkie rewizje, prawda, sprawdzają, czy jest zamknięte, czy jest solidnie zamknięte, jak jest niesolidnie zamknięte, to otwierają, jak jest solidnie zamknięte, też otwierają, więc jak to jest na przykład śmigło na przykład w tym samolocie było zamocowane przy użyciu bardzo grubej śruby, nie pamiętam ile, ale było bardzo mocne tam było wsadzone. No i turyści w tym samolocie śmigło z przodu i te śmigło w tym samolocie zostało przekręcone mimo tej wielkiej śruby, która tam została wsadzona i teraz obraca się. Obok mamy samolot MiG-21. MiG-21 w przypadku tego egzemplarza tam ma z tyłu wyjęty silnik, tam można sobie przejrzeć przez cały samolot. Z tyłu widać miejsce, gdzie znajdował się silnik odrzutowy, który jest wyjęty i znajduje się na zewnątrz. Można zobaczyć tam z przodu, jak zobaczymy światło, to są te wloty powietrza, przez które powietrze wpada do tego silnika, prawda? I na środku tam będzie taki jakby kiosk w środku widoczny, to jest miejsce na pilota, czyli kokpit, czyli ten, który tutaj widzimy z wierzchu w postaci owiewki. Z przodu tego samolotu widzimy rzeczone wloty powietrza i zobaczymy, że on jest taki raczej dość zaostrzony. Zresztą samoloty tego typu w Wojsku Polskim nosiły nazwę ołówek ze względu na kształt. Taki z boku jak się spojrzy, to przypomina taki zaostrzony, zatemperowany ołówek. Zresztą trzeba zwrócić uwagę na to, że w tym samolocie mamy już bardzo niewielkie skrzydła, gdyż samolot ten przekracza prędkość dźwięku, około 1,5 prędkości dźwięku osiąga.
i skrzydła generalnie przeszkadzają w locie, więc zastosowano jak najmniejszą rozpiętość skrzydeł. W starych tych migach zobaczymy, że na przykład skrzydła są dość duże, dlatego że była taka zasada, że rozpiętość skrzydeł musi być większa niż długość samolotu. Tutaj z tej zasady przy konstrukcji MiGa 21 zrezygnowano i przez to miał kilka problemów, zwłaszcza przy niskich prędkościach. Jak pilot nie opanował maszyny, to jak już przepadł, to już jedyne co mógł zrobić, to się katapultować. Poza tym tak samo miał problemy z manewrowością przy niskich prędkościach. Tutaj zawsze to był mankament tego samolotu. Poza tym ciężko go było oderwać od ziemi, potrzebował bardzo długiego pasa startowego. Z ciekawostek na samolocie to uzbrojenia działek nie zobaczymy, bo to wersja PF, ona jest bezdziałkowa. Natomiast możemy sobie spojrzeć tutaj na górę. Mamy taki coś, prawda, to dla tak zwanych miłośników lotnictwa. Czyli mamy tutaj co? Antenę z rurką Pitota. Co to jest rurka Pitota? No to ten jak się nazywa, to już tłumaczymy. Rurka Pitota to jest taki przyrząd, którym się w samolocie mierzy prędkość. Czyli możemy sobie dzięki temu instrumentowi dowiedzieć się, jak szybko lecimy. A co się stanie, jak nam się rurka zepsuje? Czy możemy samolotem lecieć bez znania, czy posiadania wiedzy na temat tego, jaką prędkością lecimy? No nie bardzo, bo jak wylądujemy? Musimy znać prędkość przeciągnięcia, czyli w moment, kiedy tracimy siłę nośną pod skrzydłami, bo inaczej nie wylądujemy na lotnisku, prawda? Więc mamy generalnie, tak samo w dużych samolotach pasażerskich, mamy nie jedną rurkę, tylko mamy też zapasową rurkę. Tu mamy rurkę na antenie, a tu mamy rurkę zapasową. Samoloty MiG-21 były użytkowane w Wojsku Polskim, w polskim lotnictwie do 2002 albo 2003 roku, dobrze nie pamiętam dokładnie. I one były wycofywane wraz z pojawieniem się w Wojsku Polskim samolotów F-16. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że na przykład 12 sztuk polskich MiG-ów 21 zakupili Amerykanie i wywieźli do Stanów Zjednoczonych. Natomiast MiG-i 21, jak teraz toczy się wojna w Ukrainie, to ostatnim użytkownikiem MiG-ów 21 w Europie była armia rumuńska i ona wycofała ostatniego MiG-a 21 ze służby chyba bodajże 1 stycznia 2024 roku. Więc można powiedzieć, że jest to sprzęt prawie nowy, jeśli idzie o użytkowanie. TS-8B zaprojektowany przez inżyniera Tadeusza Sołtyka, który ten samolot był jednym z pierwszych samolotów, które w pełni zostały po wojnie skonstruowane w polskich biurach projektowych. Samolot ten służył jako samolot szkolno-treningowy, czyli dwumiejscowa maszyna do nauki pilotażu, do różnego rodzaju nauki manewrów. Generalnie samolot ten nie posiadał uzbrojenia, no można było tam podwiesić takie ćwiczebne bomby albo jakieś tam dodatkowe rzeczy i samolot ten później był jako skonstruowany w latach 50., później w połowie lat 60. był wycofywany i jako samolot szkolno-treningowy w wojsku był zastępowany przez samoloty TS-11 Iskra w ramach tej tak zwanej polskiej linii tych samolotów szkolno-treningowych. Za mną znajduje się samolot Su-7 w wersji BKE. Su-7 powstał w latach 50. jako konkurent, czy w zasadzie taki samolot równoległy do MiG-a 21, z tym, że MiG-21 był konstrukcją bardziej udaną od Su-7. Natomiast Su-7 był produkowany ze względu na swoje unikalne właściwości, czyli przykładowo był dostosowany wersja BKE do na przykład lądowania na gruntowych lotniskach, czyli jak tutaj zobaczymy sobie na dole, to ma takie jakby płozy, żeby się nie zapadał w trawie, czyli na przykład mógł wylądować na lotnisku gruntowym, czyli BKE, czyli on jest kolasno-łyżny, czyli ma koła i łyżwę, czyli może się ślizgać, nazwijmy to, na trawie. A przede wszystkim samolot ten miał zdolności bombowe, czyli posiadał możliwość zamocowania ładunków zarówno pod kadłubem, jak i pod skrzydłami.
I dzięki temu, że miał właściwy udźwig, mógł również przenosić broń atomową w odpowiedniej wersji i wówczas zrzucanie takiej bomby atomowej taktycznej odbywało się w bardzo specyficzny sposób. Trzeba było wykonać tak zwany manewr Immelmana, takiego asa lotniczego z I wojny światowej. Czyli samolot musiał wykonać taki manewr, że musiał lecąc w ten sposób, musiał przewrócić się na plecy i w momencie przewracania się na plecy zrzucić bombę, zanim się przewrócił do końca na plecy. I w trakcie przewracania się na plecy jeszcze musiał się wyprostować, tak z takim półobrotem, i musiał uciekać jak najszybciej, żeby oddalić się ze strefy rażenia. Jak pilot nie zdążył wycofać się ze strefy rażenia, to wówczas, jakby to powiedzieć, pilot był, nie dało się odzyskać pilota, to znaczy po jakimś czasie pilot cierpiał na chorobę popromienną, więc musiał się zdążyć oddalić z miejsca wybuchu, prawda? A zrzucało się w tym manewrze Immelmana tą bombę atomową po to, żeby pilot właśnie miał więcej czasu na to, żeby się oddalić z ewentualnego miejsca, z pola rażenia tej broni atomowej.